Zmęczeni w końcu dotarliśmy do hotelu Traki, hotel Papas. No i mamy jeszcze nieskazitelny porządek, bo dopiero co weszliśmy po kolacji i wygląda tak. Jest bardzo duży. Łóżko dwuosobowe. Tutaj kanapa wypoczynkowa, tutaj pufa, biureczko, telewizorek. Co jeszcze? Idziemy na balkonik. No to na balkonik. Mamy widok na cytryny. Na cytryny przede wszystkim. W oddali mamy widok na morze. Znaczy nie w oddali. Pod nosem mamy widok na morze i na basen. Jest ciemno, więc już nie widać. Tutaj mamy duży tarasik. I idziemy do łazienki. Pokoik jest wyremontowany, wszystko jest wyremontowane. I tutaj mamy łazieneczkę. Tu mamy dużą safę i sejf. Tu mamy wiszącą szafę, bardzo dużą. Podświetlaną jeszcze do tego. Wszystko jest bardzo dobre. Że mamy widok na morze. Mamy klimatyzację, mamy duże łóżko, mamy kanapę, na której możesz spać również. Dziękuję Tu bardzo. mamy lodóweczkę. Pustą lodóweczkę. No i tyle. Tutaj chyba miejsce na walizkę. Bardzo fajnie. No właśnie, i jesteśmy teraz w wodzie, naprzeciwko naszego bungalowu. Obok główny budynek hotelu Papas. Knajpka, czyli bar przy plaży. No i tutaj mamy dojazd do parkingu, bardzo stromy. I front hotelu. Plus pokoje, które Mają średni widok. średni widok, a w większości jak Polacy nie dopłacą, to mają Z tej strony. widok na właśnie na, tą Na pół stronę, ogrodu. czy na pół ogrodu. No i tutaj wchodzimy. Wchodzimy. Główne wejście do hotelu. To hotel przez to, że jest Lobby. położony na takim Wzgórzu. stromym stoku, to ma wiele poziomów. Tu mamy lobby z recepcją. Tutaj recepcja. Tutaj takie salki konferencyjne. No ale Obok przyzwoicie. jest- Tak, obok jest bar. To jest bar główny. Tu jest bar główny, który jest czynny 2 razy dziennie po 2 godziny tylko i wtedy można W sensie sobie... z formy all inclusive. Tak, w formie all inclusive. No i tu widok z tarasu. Widok z tarasu. Niżej jest restauracja, którą później pokażemy. A teraz idziemy... A to jest dzisiaj główny rozgniewany. Kto? No. A kto? Mitologii się nie czytało? Posejdon. Nie czytało się lektur w szkole. Teraz mamy takie fajne, zabytkowe windy. 4-osobowe. Proszę bardzo. Jedziemy do Do bungalowu. Znowu na głowie stoisz. Jesteśmy na poziomie 0. Ale nie poziomie 0 problemu, bo do plaży to jeszcze jest trochę stopni różnych i poziomów.
No teraz tu sobie- schodzisz, jakby pierwsze wejście do plaży, A my idziemy sobie na a lewo. tu jest wejście do restauracji, można restauracji, schodami tak. lub windą. Tu jest też takie zawiniątko w formie schodów do restauracji. Poziom. Jesteśmy na poziomie pierwszym, czyli na poziomie restauracji przy głównym budynku Papasa. Tutaj obok budynku głównego jest, jak to się nazywa? Tawerna. Apolla Fifis. Gdzie też można sobie kawkę wypić i jak ona tutaj jest czynna? Od 13 do 16. Nie, do 13 do 17 to pewnie w soboty. A tu jest pod wejście na parking, nie? Tam są jeszcze dwa Tak. poziomy parkingów. No i teraz co? Pójdziemy sobie o poziom niżej. Niesamowita jest ta roślinność, różnorodna No piękny ten roślinność. ogród A tutaj tu się jest. pytałaś, co to jest? Ja nie No wiem, co to właśnie. jest. Migdały 100%. Migdały? Mhm. A już mają popękane tam. No, tak. Także jak ktoś by tutaj przyjechał, nie miał wykupionego jedzenia, to może sobie pozrywać troszeczkę. A tu są też opuncje. Teraz idziemy tak na prawo od hotelu. Czyli taras przy tawernie. Taras przy tawernie. Fakt, że tutaj nie byliśmy, no bo tu jest wszystko płatne. Bo nie było potrzeby. Nie było potrzeby, ale bardzo ładnie tutaj jest to wszystko zrobione. Piękny widok na morze, na Korynt po drugiej stronie. No i tu jest koniec plaży hotelowej. Plaża ciągnie się właśnie w lewą stronę. No i teraz możemy sobie zejść tutaj. To Poziom będziemy niżej. pół poziomu niżej tak naprawdę. Pół poziomu niżej. Pełno różnych takich schodków, różnych zejść do tego na poziom plaży, o tak bym powiedział. Idziemy tu na dół No, teraz? schodzimy. No schodzimy, ale opowiadaj, co tu rośnie. A, Opuncje, no tu opuncje dużo. palmy. No tutaj po prawej, można powiedzieć, plaża się kończy. Często wędkarze sobie stoją na tych kamieniach. O widzisz, tu ktoś płetwy zostawił. A może pływa bez płetw? No nie wiem. Zobacz, jaka fajna pieczara tutaj. Zaraz będziesz ochlapany. No i tutaj się teren hotelu kończy. Aha. Teraz możemy iść w drugą stronę. Woda jest czyściuteńka i ciepła. I cieplutka. 28 stopni. A mamy Wrzesień. początek września. 8 września dzisiaj dokładnie. Ła. Wczoraj tu był taki tłum, bo w ogóle w soboty i w niedzielę to tutaj jest jakaś dziwna polityka hotelu, że wpuszczają osoby z zewnątrz. Tu nie szło ani w sobotę, ani w niedzielę usiąść. Co prawda w sobotę nas nie było, ale wczoraj próbowałem tutaj gdzieś zająć miejsce i tutaj na tych kamieniach sobie Gdzie właśnie... siedziałeś tutaj? No tu, dokładnie w tym miejscu sobie siedziałem. No i teraz możemy wrócić na poziom 0, bo pójdziemy w
stronę naszego bungalowu. Budynku bungalowowego, dziwne. Tak nazwali ten budynek, w którym my mieszkamy. Tutaj widzimy główny budynek i poziom 0. Tam są drzwi wejściowe, tam można skorzystać z windy. Bo tu wszędzie są albo schody, albo takie pochyłe pochodniki. No co chwileczkę jest takie, no nie wiem jak to nazwać, malownicze. Fajne te zejścia są. Tu I jest niezbyt męczące, nie? główne zejście do baru przy plaży. Bar przy plaży cały dzień jest czynny, ale jest cały czas płatny bez względu na opcję, którą tutaj się wykupi w tym hotelu. To takie trochę dziwne, bo żeby sobie zjeść ciastko, czy napić się piwa, czy drinka, to tylko od 11, tak? Od 11 do 13? Od 11:30 chyba. Kalimera. Tutaj mamy, czyli tam jeśli chodzi o ten bar, no to faktycznie bezpłatnie, niby w opcji all inclusive, ale to trzeba iść na poziom drugi, czy wjechać windą i tam koło lobby jest taki mały bar. No nieciekawe to jest, bo podają napoje w plastikowych kubeczkach. Trochę bez sensu jak na taką. Tu pod nosem mamy. A tutaj mamy pod nosem, bo tu po lewej stronie widać ten tak zwany bungalow, czyli taki mała wersja hotelu, w którym akurat my mieszkamy. Tutaj mamy basen, z którego nie korzystaliśmy. A tutaj niżej jest bar, no i plaża. I teraz co? Pójdziemy sobie w stronę naszego pokoju. Fakt, że tutaj jest troszeczkę chodzenia. No ale to chyba dobrze, że jest chodzenie. No dobrze, tylko że jak ktoś nie jest niepełnosprawny, to może mieć problem, szczególnie w dojściu do bungalowu, bo to tam pewnie na nagraniu nie widać, ale tu jest dosyć strome to podejście. Akurat to podejście jest chyba najbardziej strome. No. A tu jeszcze mamy tą ścieżkę. No idziemy tą ścieżką? Tu obok naszego bungalowu jest ścieżka. Też pełna różnych roślin, kwiatów. No Kropcia, może coś powiesz o tych roślinach, bo ja się nie znam kompletnie. No ja też się nie znam, a to są chyba cytryny. Tu są pomarańcze. Nie, tu są cytryny. No a to takie kuleczki tutaj. To chyba nie jest żadna. Tu jest cytryna. No mówię. O. Ale niedojrzałe. Albo to są te limonki. Może limonki. Pomarańcze. A tu pomarańcze. Tu jesteśmy teraz nad basenem. Palmy, nie palmy. No te palmy są pięknie przystrzyżone, nie? W takiego ananasa. Właśnie się obawialiśmy, wybierając tutaj ten bungalow, że te palmy i ta roślinność będzie nam zasłaniała widok na morze, ale się okazuje, że nie. No i tu jest też takie fajne zejście. Tu bezpośrednio na basen. Basen czynny jest dopiero od 10, to też jest dziwne. Także jak ktoś by chciał sobie przed śniadaniem popływać, to nie ma szans, to trzeba iść do morza. No i tutaj dalej ścieżka sobie lekko się wznosi. No tak, jest tutaj taki ogrodnik, który całymi dniami tutaj coś albo podlewa, albo pieli. Tutaj jakieś pieczary. Jaskinie. Co? Można sobie tutaj posiedzieć, poczytać książkę albo napawać się przepięknym widokiem na morze. Wszędzie są ławeczki. Po drugiej stronie mamy miasto Korynt, a tuż za nim jest ten Korynt, jak go nazwać? Stary Korynt? Antyczny Korynt? Starożytny Korynt. Starożytny Korynt, to znaczy ruiny, na których byliśmy. To widać tam na innym filmie. No co tam ta bojka jest tak dziwnie, nie? No nie wiem. A po drugiej stronie mamy
Tylko właśnie nie wiem, na której to górze, Kropcia, jest ten Akrokorynt. Tam, na tej czarnej. na tej czarnej tam. Tam jest twierdza Akrokorynt. Oczywiście jak pojechaliśmy na tą twierdzę, to już była zamknięta. Nie można było tam wejść na górę. A w ciągu dnia to jest wyzwanie naprawdę dla odpornych na upał, żar i słońce, bo słońce tutaj grzeje niemiłosiernie. Znaczy, no nie jest to pora jeszcze na zwiedzanie, na pewno. Tak, idealna pogoda, żeby sobie poplażować, posiedzieć w cieniu, a na pewno nie zwiedzać jakieś ruiny na takiej kamiennej patelni. No, tu bardzo. byliśmy. Bardzo ładne tutaj. Piękne jest, położenie tego hotelu to jest super Jest po prostu. przepiękne, do hotelu można by było mieć jakieś tam uwagi, na pewno mamy, ale położony jest rewelacyjnie. Znaczy też to ma do siebie, że spacerem do Lutraki jest ile z kilometr? Do początku Do początku tej miejscowości, ale tak do no, samego centrum żeby to tam przejść to jest pewnie koło, jest 2 kilometry, nie? no może trochę więcej. Zależy do którego miejsca w tym Lutraki, bo ono jest Ale- takie rozciągnięte. W recepcji można zamówić taksówkę Tak, za 7 euro, 7 euro do Lutraki, a z a 5 Lutraki euro z Lutraki. do hotelu Papas 5 Euro. euro. No i w ciągu 5 minut jest taksówka. To się zgadza. No można też oczywiście przejść się, co Ale, trwa chyba z pół godzinki. ale no w dzień to jest wyzwanie, no. Dzień to jest wyzwanie, tym bardziej, że tam tak naprawdę to jest takie wąziuteńkie pobocze, trochę niebezpiecznie jest, no i oczywiście w pełnym słońcu. Więc lepiej odżałować i wynająć sobie taksówkę. No chyba, że ktoś jest super piechurem. No bo idzie się... No i wszędzie są chodniczki, że idzie się bardzo wygodnie. No hotel ma Jest się gdzie schować, bo hotel jest ma już cień. swoje lata, bo on w tym roku obchodził 50-lecie istnienia. Także pokoi nie widzieliśmy w głównym budynku, ale podobno są już takie dosyć zużyte. Znaczy nie i wiadomo małe. jak od tej strony tutaj od morza, bo tutaj Polaków raczej nie ma. No to już Tylko oni są z drugiej strony, no, że może część jest wyremontowana, a część nie. Natomiast tutaj ten budynek bungalowowy chyba świeżo po remoncie, bo to widać. jest cały po remoncie. Pokoje są znacznie większe niż te w hotelowym. Takie bardzo nowoczesne. No do pokoju nie można niczego. Niczym się nie można przyczepić. No. Bo są ładne, schludne, codziennie sprzątane. Co tam znalazłaś? Pomarańcze. Ponieważ ten hotel jest zbudowany na takim stoku tej potężnej góry, no to wszędzie trzeba się wspinać. No lub schodzić, w zależności od w którą stronę się idzie. No i teraz wracamy z tej ścieżki tuż przed ten tak zwany bungalow. Pierwszy balkon na samym dole to jest właśnie nasz. Wszystkie są od 400 to są na dole, a 500 to są do góry. Tak, numery 500 są na górze. I tak fajnie, bo sąsiadów się nie słyszy. Tu granaty rosną przy naszym balkonie. No i to jest taki mały budyneczek, ile tu ich jest? Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8 pokoi na dole i 8 na górze. Fajnie to rozwiązali, bo one są tak przesunięte, także jeden drugiemu nie zagląda na balkon. No i to jest wszystko. Patrz, a tu są jeszcze schodki. Aha, bo tu jest dodatkowe wejście pewnie.
O, tutaj nawet ładnie widać było naszą panią sprzątaczkę. Ma bardzo fajny, taki gruby głos. No. Tak. Każdy ma inny owoc pod... Tak. O, bo tu oliwki. No Rosną chociaż tu z sobie. tego to może być kiepski ten widok na morze. Którego? Z tego tutaj. No kiepski, bo ta palma zasłania. O, teraz jesteśmy na naszym tarasie, z którego mamy taki widok. A tuż za naszym tarasem jest wejście. I tutaj wchodzimy na główny korytarz. A tu na jesteśmy na parterze. skale. O, tu widać właśnie, jak tutaj zostało to wykute. I pierwszy pokój mamy, najkrótszą drogę mamy. Uwielbiam ten zameczek, bo on tak raz otworzy, raz nie otworzy. No i tu jest nasz pokój, w którym jest bałagan jak na wakacjach. No już nie przesadzaj. Nie ma bałaganu? A jesteśmy na tarasiku. I to by było na tyle, jeśli chodzi o hotel.